Dzień dobry, dobry wieczór Państwu. Z tej strony Tomasz Strecker, właściciel Agere Contra. Niezmiernie cieszę się, że są Państwo z nami online za pośrednictwem kanału Agere Contra oraz Nowej Konfederacji. I dzień dobry Państwu, którzy jesteście tutaj z nami podczas tego dzisiejszego wydarzenia w Agere Contra. Drodzy Państwo, moim i Państwa gościem dzisiaj będzie Bartłomiej Radziejewski, właściwie można powiedzieć, że organizator dzisiejszego spotkania, prezes Nowej Konfederacji, oraz Robert Kuraśkiewicz. Można przywitać naszych gości brawami. Drodzy panowie, ostatnie nasze spotkanie miało miejsce we wrześniu. Troszkę tych różnych wydarzeń miało miejsce i zaczniemy od takiego wydarzenia, które przebiło się na arenę międzynarodową, ale poszło w stronę, która jest takie dobre określenie, osobliwa. A mam tu na myśli incydencie dronowym, bo już chyba nie należy go nazywać atakiem. Chciałbym zapytać was po pierwsze, jak wy na to na początku się przypatrywaliście, bo rzeczywiście te grozy, które brzmiały szczególnie wystąpieniem premiera Tuska, który mówił o wielkim ataku rosyjskim zaplanowanym na nasz kraj, na tych wszystkich w zgodzie robionym również z prezydentem Polski, wystąpienia w Parlamencie Europejskim, gdzie jeden z ministrów prezentował dom, który został zbombardowany przez Rosję. No i na początku była groza, strach, potem było zdziwienie, a dzisiaj to chyba pojawia się pewien wstyd w związku z tymi działaniami, bo okazuje się, że ta rakieta to prawdopodobnie była polska, chociaż do dzisiaj chyba oficjalnej decyzji jako takiej, znaczy oficjalnej informacji nie została ona podana. Chciałbym was zapytać, drodzy panowie, na samym początku, jak według was to rzutuje na obraz naszego kraju i co to pokazało w sytuacji rzekomego zagrożenia w tej sytuacji? Widzę, że Robert ma już mikrofon w ręku, to Bartka poproszę drugiego. Znaczy, ja bym tego incydentu absolutnie nie lekceważył. Z jednej strony oczywiście w takim kontekście, że zapewne to na ten dom spadły szczątki rakiety, która była skierowana na zestrzelenie tego jednego z tych dronów, no to niewątpliwie jest to duża wpadka, tak bym to określił. I jakaś taka merytoryczna kompromitacja również, bo to jak gdyby łatwo to udowodnić, łatwo w sposób zasadny, za przeproszeniem, również obśmiać. Tylko to jest ten jeden aspekt. Ja uważam, że warto jednak przywiązać większe znaczenie do tego aspektu, co ten atak, czy incydent, czy ten wlot tych dronów, który jednak w pewnej masie nastąpił i co do tego wątpliwości nie ma, co on jednak znaczy, tak? Więc ja osobiście zakładam, że jest to element scenariusza napisanego, zarysowanego przez Rosję, gdzie w tej chwili poza takimi elementami, które można nazwać elementem drobnego sabotażu, który w całej Europie ma miejsce i to są fakty. Również ta perspektywa w tej chwili tych incydentów dronowych w całej Europie i w tym kontekście również wlot jednak dużej ilości dronów na terytorium Polski w jednej masie, a inne wydarzenia mają taki charakter jednostkowy, no moim zdaniem to jest element eskalacyjny i tego bym w żadnym wypadku nie lekceważył. Tak? Eskalacyjny moim zdaniem w głównej mierze taki, że jest to próba działań podejmowanych przez Putina w kontekście wojny, polegającej na tym, żeby w cudzysłowie zmusić, żeby skoncentrować opinię publiczną państw europejskich na tym, żeby zajęły się same sobą. W tym kontekście, że bezpieczeństwo nasze jest najbardziej zagrożone, więc musimy zmniejszyć skalę pomocy Ukrainie po to, żeby zwiększyć bezpieczeństwo własnego nieba. To moim zdaniem w perspektywie tego planu rosyjskiego, to moim zdaniem taki plan jest, tak? Bo te fakty, nazwijmy to małego sabotażu, mają miejsce, incydenty dronowe mają miejsce i to jest element właśnie takiej destabilizacji, czyli to jest klasycznie element podręcznika wojny hybrydowej, którą Rosja prowadziła od bardzo dawna i moim zdaniem, tak szczerze mówiąc, to jest ten poziom działań, który ze strony Rosji w najbliższym czasie w Europie i przede wszystkim w Polsce się możemy spodziewać. Znaczy ja jestem głęboko przekonany, że Rosja ataku, jak to się mówi, kinetycznego na państwo, żadne z państw europejskich nie dokona, ale takie elementy, które będą poniżej tego progu, które będą atakami hybrydowymi, nie tylko w wojnie informacyjnej, ale będą dalej miały swoje miejsce. A chciałbym zapytać, jak patrzyłeś i przyglądałeś tej reakcji, no szczególnie z Europy,
ze Stanów również, to jakie były twoje odczucia i czy uważasz, że to była właściwa reakcja, czy może była za słaba, za mocna? No właśnie, to jest, to jest profesorem ważniejsze nawet niż jak gdyby sama ocena tego incydentu, w tym sensie, że nawet nie chodzi też jak gdyby o samą reakcję, tylko o co chodzi. Po pierwsze, tym wlotem, że tak powiem, zobaczyliśmy, że Polska de facto nie jest gotowa na wdrożenie obrony dronowej. Tak? No te opowieści generała, który opowiada o tym, że życie jest bezcenne, więc w związku z tym będziemy nawet rakietami strzelali do dronów, no to są kompromitujące. Przecież wiadomo, że tych rakiet na za wiele nam nie starczy, tak? W kontekście dronów, które kosztują, no w różnym, te szachedy kosztują trochę więcej, tak? Ale najtańsze drony kosztują kilkaset dolarów w zasadzie, tak? To oczywiście to nie te, które tutaj wleciały do Polski, ale to już nie chcę się rozdrabniać. Te wydmuszki podobno około $1500 rzeczywiście. Moim zdaniem to jest pierwszy element jest taki, że myśmy w Polsce nie odrobili lekcji, zresztą ten wątek się przejawia już jak gdyby w naszych poprzednich geopolitycznych wtorkach, tak? Nie odrobiliśmy lekcji z przebiegu tej wojny. I ta paniczna reakcja po tym incydencie no jest dowodem na to, że tej lekcji nie odrobiliśmy. Tak? To jest inny rodzaj wojny. Tutaj jak gdyby inne kategorie muszą być wdrożone. I musi być pewna koncepcja funkcjonowania pewnego systemu antydronowego. Mało tego, ja bym nawet poszedł dalej w tej chwili, że te wnioski, które w tym kontekście wynikają i z wojny na Ukrainie przede wszystkim, ale z tych incydentów dronowych, też pokazują jak gdyby inną perspektywę skali zagrożeń w ogóle w stabilnych społeczeństwach Zachodu. Otóż tak jak po to, żeby zrobić ten wielki zamach w Stanach Zjednoczonych 11 września, tak, no to trzeba było opanować samolot i trzeba było go porwać. No w tej chwili niewielkim cywilnym dronem można zaatakować lotniska. To jak gdyby w ogóle to wywołuje pewną falę dyskusji o konieczności zmiany zasad bezpieczeństwa wobec krytycznych obiektów, infrastruktury krytycznej. Myślę nie tylko w kontekście samej wojny, tak, ale również innych typów zagrożeń, czy rafinerie, czy wielkie zakłady, czy lotniska i tak dalej, no mogą stać się w najbliższym czasie elementem bardzo prostego ataku, tak? No to jak gdyby stawia inne wyzwania bezpieczeństwa przed nami. I to jest, myślę, w tym kontekście również ważny aspekt, że tą lekcję też powinniśmy w sposób zasadny odrobić. Nie tylko panicznie, nie reaktywnie, że tylko krótkoterminowa reakcja po tym ataku w postaci tych porozumień z Ukraińcami, ale i z drugiej strony też jednak nie powinniśmy się zamykać na to, że jednak Ukraina jest dzisiaj centrum wiedzy światowej związanej z wojną dronową. I te kanały komunikacji, transferu tej wiedzy powinny być, a wydaje mi się, że Polska tym była niezainteresowana. Ja chyba o tym mówiłem, więc teraz też mogę powiedzieć, że już mówiłem to publicznie w innych miejscach. Ja jeździłem na Ukrainę kilka razy w ostatnim okresie. Powiem ogólnie, że widziałem, w jaki sposób szkolenie, działania dronowe się odbywają. I wiele rzeczy dla mnie jest w tym kontekście już jak gdyby oczywistych, a niekoniecznie mam świadomość, że polska armia czy polski system obrony te rzeczy już wdrożył. Tak? I to jest też wniosek, który powinniśmy wyciągnąć, czyli analiza tego w zakresie tych wyzwań, które są związane z wojną dronową. Bartłomieju. Ja uważam, że... Słychać mnie? Słychać. Ja uważam, że wielkie szczęście nas spotyka w postaci tych ataków dronowych. Wiesz co, zobacz, czy masz mikrofon włączony jest do góry 2 razy? A, dobra. Raz. No. Zielono, wyciszony był. Zielono, ale nieprawidłowo. Uważam, że wielkie szczęście nas paradoksalnie spotyka w postaci tych incydentów dronowych, a to dlatego, że nawiązując do pierwszego fragmentu twojego pytania, no oczywiście jesteśmy państwem słabym, nieprzygotowanym na właściwie żadną wersję poważniejszego konfliktu zbrojnego dzisiejszych czasów, łącznie z wydarzeniami dużo poniżej progu wojny. Nie przerobiliśmy lekcji, jak Robert powiada, z wojny ukraińskiej i nie przygotowaliśmy się ani mentalnie, ani instytucjonalnie, ani militarnie do czegoś analogicznego lub znacznie mniejszego, co mogłoby nas dotknąć w związku z tą fazą historycznego rozwoju rosyjskiego imperializmu. I z tej perspektywy te ponawiane przez Rosję ataki hybrydowe są doskonałym prezentem, bo budzą nas z drzemki. Ta panika, o której mówił Robert, tak? Ona, no, można powiedzieć, jest efektem nieprzygotowania mentalnego, kognitywnego, tak, do tego rodzaju sytuacji. Natomiast fakt, że ma miejsce, oznacza też, że z opóźnieniem, ale dokonuje się pewna refleksja.
mimo swoich bardzo niskich standardów instytucjonalnych i kadrowych, polskie państwo jednocześnie czyni kolejne postępy, prawda? Przez dłuższy czas drony i obiekty rosyjskie wlatywały do nas jak do siebie. Myśmy nic z nimi nie robili i potem robiliśmy dobrą minę do złej gry, udając, że nic się nie dzieje. Teraz już strzelamy. Prawda? No, z armaty do wróbla chwilami, nieefektywnie ekonomicznie, ale już strzelamy, już nie latają sobie jak chcą. Na następnym razem myślę, że będziemy jeszcze bardziej efektywni, więc jestem trochę zdziwiony, szczerze mówiąc, tym, co robią Rosjanie, bo z perspektywy ich interesu narodowego byłoby utrzymywanie w Polsce tego błogiego letargu, tych wszystkich dyskusji o tym, co kto o kim powiedział, a totalnego zaniedbania infrastruktury krytycznej, właśnie zdolności reagowania polskiego państwa, polskich instytucji i tak dalej. No to, co robią, jest taką szczepionką, która nas stopniowo uodparnia. Oczywiście pytanie, czy nie ma tu jakiegoś diabolicznego planu znacznie większej eskalacji i to byłby problem, ale ja również nie sądzę, żeby Rosja w bardzo bliskim czasie była skłonna do jakiejś większej agresji. Sądzę, że raczej podobne do tego, co obserwujemy, wydarzenia sabotażowe i prowokacyjne mogą mieć miejsce. Natomiast trzeba się to liczyć z tym, co część analityków podnosi od kilku już lat, że w ciągu 2-3 lat, nawet po zakończeniu wojny ukraińskiej, Rosja może być zdolna do przeprowadzenia dużej wojny z Zachodem, w tym dużej agresji konwencjonalnej na Polskę. Więc oby te spóźnione reakcje przebudzeniowe były adekwatne do tego, co nas może czekać w kolejnych latach, bo nie w najbliższych miesiącach. Powiązane z tym, chociaż nie bezpośrednio, mam na myśli pewne zagrożenie, które się wytworzyło, były manewry wojskowe Białorusi i Rosji. Zapad 2025. No i tu znowuż w mediach było to bardzo mocno rozdmuchane wydarzenie, takie, które może stanowić kolejne preludium do rozpoczęcia konfliktu. Wydarzenie, które rozpisywano się, ja widziałem, nawet niektóre media pisały, że może tych wojsk być blisko 150-200 tysięcy. No okazało się, że jest ich dużo mniej. Chciałbym zapytać o wasze patrzenie. Czy to był po prostu trening, który jest zaplanowanym treningiem, czy rzeczywiście miały one przetestować kolejne jakieś działania? No były obok naszego przesmyku suwalskiego te działania realizowane, które miały swoje konkretne zadania. Czy to były tylko i wyłącznie pokaz siły, czy za tym stało rzeczywiście przetrenowanie swojego wojska i zobaczenie konsekwencji, co się może wydarzyć? To może teraz poproszę Bartka. No tego rodzaju ćwiczenia zawsze są testem, jednocześnie są treningiem wojskowym i testem otoczenia, tak? I pewną przede wszystkim sygnalizacją strategiczną, to znaczy liczba użytych wojsk, żołnierzy, sprzętu jest sygnałem, że w sytuacji realnego konfliktu odpowiednio większa ilość podobnych zasobów może zostać użyta. No i wtedy oczywiście druga strona musi jakoś zakomunikować, że jest gotowa na takie wielokrotnie większe, ileś tam razy większe użycie. No tutaj uważam, że sprawa jest dosyć skonwencjonalizowana, tak? Znaczy są ćwiczenia rosyjsko-białoruskie regularne, są ćwiczenia niejako będące odpowiedzią natowskie na wschodniej flance regularne. Sygnalizują sobie obie strony nawzajem, że jedna jest zdolna do agresji, druga jest zdolna do obrony. No tutaj oczywiście temu też towarzyszą nieraz różne incydenty, prawda, typu właśnie prowokacji, typu wlotów na naruszania przestrzeni powietrznej. Pan premier Donald Tusk tym razem niczym Aleksander Wielki przeciął to, prawda, ten węzeł gordyjski jednym prostym ruchem miecza. Moim zdaniem, no, zamykając granicę z Białorusią, co moim zdaniem było zagraniem pod publiczkę nieadekwatnym do skali problemu. No ale przy okazji rzeczywiście zmniejszyło niewątpliwie możliwości penetracji polskiej przestrzeni powietrznej i polskiego terytorium. Uważam, że tegoroczny Zapad nic specjalnie nowego nie wniósł do naszej wiedzy geostrategicznej. Tak, zdecydowanie tutaj jak gdyby zgadzam się z tą konkluzją tej wypowiedzi Bartka. No, mogę tylko dodać, że rzeczywiście skala, wielkość sił zaangażowanych w ten Zapad był mniejszy niż w poprzednich latach. No, kontynuacja tych ćwiczeń no, jednak pokazuje, tylko ma podtrzymywać to, jak gdyby to ciśnienie eskalacyjne ze strony Rosji.
Ja w tym kontekście zwróciłem uwagę na inną rzecz, na właśnie zamknięcie granicy w kontekście relacji polsko-chińskich, tak? Dlatego że de facto dzisiaj ten szlak, tak zwany północny korytarz połączenia Europy z Chinami, jest de facto jedynym efektywnym szlakiem komunikacji pozamorskiej dla Chin z Europą. I 80% towarów, które w handlu między Chinami a Azją poza drogą morską się odbywa, to się odbywa właśnie tym szlakiem. 90 chyba nawet. No, czy 80, może powyżej 80, nie wiem, ale ja pamiętam taką liczbę, około 80%. I no to oczywiście dlatego od razu widzieliśmy wizytę w bardzo ważnej postaci polityki chińskiej, czyli ministra spraw zagranicznych w Polsce, który no, pilnował tego, żeby ten szlak został jak najszybciej otwarty. Na ten aspekt bym zwrócił uwagę, bo być może on jest z tego wszystkiego najważniejszy. Z drugiej strony ja sobie bym życzył tego, żeby Polska miała taką siłę, żeby ta presja w tym kontekście była wywierana nie tylko na Polskę ze strony Chin, ale również na przykład na Białoruś w kontekście koncesji politycznych, tak? No bo niestety wydaje się oczywiste, że w takiej sytuacji Chiny powinny również wywrzeć presję chociażby na zmniejszenie tej presji migracyjnej, która ciągle ze strony no, de facto reżimu Łukaszenki ma miejsce, tak? I to, że nawet w takim momencie, kiedy Chinom tak mocno zależy na funkcjonowaniu tego korytarza, jednocześnie nie potrafimy wydobyć tych koncesji na przykład w zakresie wstrzymania tej akcji służb białoruskich, bo to są ewidentne akcje służb białoruskich w kontekście no, przerzucania migrantów do Polski. No to pokazuje, bo mnie się wydawało, że to jest ten aspekt, że być może polski rząd będzie potrafił tutaj chociaż jakieś koncesje w zakresie ze strony nacisków, poprzez naciski ze strony Pekinu na Mińsk, tak, osiągnąć. No ale de facto skończyło się niczym, skończyło się na rozmowach pewnie ciekawych i ważnych, dlatego że one były ciekawe i ważne, bo długie rozmowy z ministrem Sikorskim, długie rozmowy z prezydentem Nawrockim, więc to nawiązanie tych relacji, ja wbrew pozorom uważam, że jest ważne i ważne, że te odmowy się odbyły, no ale z drugiej strony też zakładam, że nie wiem, czy polska strona, bo oficjalnie to tak się nie pojawiło, czy polska strona takie rzeczy sprawiała, ale wydawałoby mi się, że sprawna dyplomacja powinna dzięki takim sytuacjom coś osiągnąć, tak? No myśmy tę granicę otworzyli w kontekście chińskim z powrotem, de facto nie osiągając nic w zamian. Przynajmniej wedle wiedzy publicznej. Dlatego też... Do góry. Raz. Raz. Idzie? To ja dam, ale wiesz co, Anielka chyba... bo na sali chyba wyłączyłaś, a tutaj pewnie jest wszystko w porządku. Raz. Tak. Słychać nas było, tylko na sali było przyciszone. Okej. Więc no tym bardziej w kontekście tego, co mówicie, uważam, że określenie tego jako zagrania pod publiczkę jest zasadne. Natomiast tak pół żartem, odnosząc się do tych długości trwania tych konsultacji polsko-chińskich, ich długość może o tyle nie wskazywać na ich wagę, że Chińczycy mają zwyczaj nie rozmawiać po angielsku, tylko zawsze mówią konsekwentnie, trzymają się konwencji, że każda strona mówi w swoim języku, a tłumacze cierpliwie tłumaczą, w związku z czym wszystko trwa 2 razy dłużej. To jak już dotknąłeś tego, Robercie, tego jedwabnego szlaku, no to chciałbym się zapytać, jaki według was, bo ta sytuacja była bardzo mocno nagłośniona w tamtym okresie, jakie znaczenie ma rzeczywiście taki bezpośredni kontakt i jego zatrzymanie przez granicę, kontakt mam na myśli ten kolejowy, i jego zatrzymanie przez tą granicę, zablokowanie tego kontaktu nie tylko na relacji Polska-Pekin, ale również na relacji z Unią Europejską, bo to nie tylko towary, które przychodziły do nas, tylko szły dalej. Zanim przejdziemy do tej Rosji, bo do niej chciałbym też jeszcze wrócić, ale jak już pociągnąłeś ten temat, to chciałbym, jak już rozpocząłeś ten temat, to chciałbym, żebyśmy go pociągnęli. Jakie ma konsekwencje zatrzymanie tej granicy, zablokowanie granicy pomiędzy Polską a Białorusią, również w relacji z Chinami, no bo to jest szlak, który jest bardzo poważną drogą logistyczną pomiędzy, no co tu dużo mówić, jednym z największych odbiorców towarów chińskich, no po drugiej stronie, no szczególnie te miejsce, które ma połączenie lądowe. No tak, znaczy gospodarka europejska importuje więcej nawet niż Stany Zjednoczone. No mówię, wagę tego tematu no, podkreśla to, że minister spraw zagranicznych
Chin przyjechał do Polski, tak, po to, żeby ewidentnie interweniować w tej sprawie, tak, więc to waga tych relacji handlowych opartych na tej linii jest bardzo istotna, no tym bardziej właśnie, że z tego powodu, że trwającej wojny na Ukrainie, to nawet tak zwany Middle Corridor, który przechodzi przez port w Odessie i przez terytorium Ukrainy i przez inne kraje Azji Centralnej i Kaukazu, no to jest też jak gdyby jego minus polegający na tym, że Middle Corridor przechodzi przez kilka krajów, jest połączony z transportem morskim, czyli z wykorzystaniem portu w Odessie, ale z drugiej strony to, że Chińczycy dalej inwestują w rozwój tego Middle Corridoru, tak, że kolejne jego elementy w zakresie rozbudowy tej infrastruktury w Azji Centralnej i na Kaukazie mają miejsce, no to pokazuje, że niezależnie od wojny, to Chińczycy chcą mieć alternatywę lądową niezależną od transportu przez terytorium Rosji. I to w tym kontekście, myślę, ta dalsza rozbudowa po stronie azjatyckiej tego Middle Corridoru no, pokazuje, że właśnie tak Chińczycy planują to robić. I oczywiście w tym kontekście można zadać pytanie, i to jest zasadnicze pytanie, w zakresie przewartościowywania tych relacji światowego handlu, który w kontekście no, zmienionej polityki amerykańskiej przez Trumpa, czyli wprowadzenia ceł, zrywania tych relacji sojusznico-politycznych w kontekście gospodarczym, które ma miejsce, jak versus Chiny. Myślę, że tutaj Europa jeszcze sobie na to pytanie nie odpowiedziała, tak? Bo z jednej strony ten partner jest duży, z drugiej strony technologicznie już w tej chwili Chiny nad Europą w wielu segmentach, nad Stanami Zjednoczonymi również przeważają. No jest pytanie, jak w tym kontekście dalej odbudowywać w ogóle przemysł europejski, tak? No to jest jak gdyby inne zagadnienie, ale też kluczowe, które moim zdaniem dopiero nad tym w Europie zaczynamy się zastanawiać. To połączenie jedwabnego szlaku jest ta droga północna. W tym roku po raz chyba jeden z pierwszych takich był informacji, że ta droga północna może być dużo szybciej nawet możliwa. Znaczy tak, bo ona jest dużo krótsza oczywiście w ramach ocieplenia klimatu, zmniejszenia się ilości lodu, no to w tej chwili już odbyło się kilka rejsów statków handlowych. No i to rzeczywiście, znaczy to jest element, na który mówimy o północnej drodze morskiej oczywiście, tak? Na które zarówno Chińczycy czekają, jak i Rosjanie liczą na to. No a przy okazji w międzyczasie rozbudowują swoją flotę lodołamaczy jądrowych. Nawiasem mówiąc, no Amerykanie w końcu się przebudzili, no bo są informacje o tym, że negocjują z Chinami budowę linii lodołamaczych, które mają zasilić flotę amerykańską i łamiąc swoją doktrynę mówiącą o tym, że wszelkie okręty muszą być budowane w stoczniach amerykańskich. Tak? W związku z tym, że tej ekspertyzy Amerykanie nie mają, mają Finowie ze świata zachodu, no to w tej chwili toczą się negocjacje między Stanami Zjednoczonymi a Chinami. Myślę, że te relacje prezydenta Chin z Donaldem Trumpem temu też pomagają, żeby Stany Zjednoczone w końcu de facto zbudowały swoją flotę lodołamaczy, żeby również w zakresie tej drogi północnej zaczęły odgrywać jakąś istotniejszą rolę. No Bartku, chciałbym w takim razie wrócić troszeczkę do tego zapadu, ale też jakby połączyć te kilka rzeczy. A czy może nie jest tak, że ten kryzys, którego nie do końca jeszcze może widać w rachunkach, który w Rosji się pojawia, szczególnie związany też z deficytem paliw, może to on spowodował, że ten zapad nie był tak wielki, jaki oni by chcieli. Może to on spowodował również szukanie nowych dróg, pozyskiwania pieniędzy i przyspieszenia również tej północnej drogi morskiej. Otwarcia. No pewnie jest to system naczyń połączonych, natomiast wydaje mi się, że Rosja obecnie po prostu inwestuje w inne środki wywierania presji niż ćwiczenia Zapad, prawda? NATO ma swoje ćwiczenia, którym efektywnie odpowiada i na tym poziomie wydaje się, że Rosja wiele nie jest w stanie w tym momencie uzyskać. Natomiast zakładając oczywiście, że to ma sens, ta presja, tak? Bo jak mówiłem wcześniej, wydaje mi się, że to może być kontrproduktywne z punktu widzenia Rosji, no ale zakładając, że ja się mylę, a Rosjanie jednak to lepiej przemyśleli, no to wolą inwestować w inne metody wywierania presji na Europę, na przykład właśnie poprzez naruszenia przestrzeni powietrznej, czy też poprzez działalność floty cieni, która mimo że obłożona w około 1/3 już sankcjami, no w 2/3 wciąż sobie pływa, coraz to jakąś tam ropę wypuści, prawda, na wody europejskie, powodując problemy nie tylko polityczne, ale gospodarcze i ekologiczne. Ale no co do Chin, to pamiętajmy też o pewnych proporcjach i o, myślę, że niezwykle ważnej tendencji, którą Robert nakreślił. To znaczy
z jednej strony, jeżeli 80-90% transportu lądowego Chiny, Europa, a mówimy, pamiętajmy o jednej, jeżeli by Europę traktować jako całość, no to jednej z dwóch największych bilateralnych relacji handlowych na świecie dzisiaj, prawda? Europejsko-chińska oprócz europejsko-amerykańskiej jest największą i rośnie szybciej niż ta druga. No to jeżeli 80-90% lądowego transportu idzie przez Polskę, no to jednak pamiętajmy, że 90% tej wymiany to jest morze, prawda? To są morza i oceany. W związku z czym transport lądowy, owszem, bardzo dynamicznie rosnący w ostatnich latach, stanowi wciąż znikomą jednak część całości. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, no to właśnie te plany chińskie dotyczące dywersyfikacji, żeby nie być uzależnionym od jednego kierunku, ze szczególnym naciskiem na zależność od coraz bardziej wasalizowanej, ale mającej wciąż przecież bardzo silne aspiracje do podmiotowości i mocarstwowy status Rosji. Co oznacza, że Polska z czasem będzie tracić relatywnie swój atut położenia geograficznego z punktu widzenia wymiany Chiny-Europa, ponieważ Chiny będą to dywersyfikować innymi połączeniami, prawda? W związku z czym szczególnego wymiaru nabiera ta uwaga Roberta dotycząca tego, jak słabo byliśmy w stanie wykorzystać lub zgoła wcale ten instrument nacisku, jakim jest zamknięcie tego połączenia, prawda? No jeżeli, bo to jest rzeczywiście coś, czym my możemy wywierać silną presję na Chiny. Jeżeli robiąc to dziś nie jesteśmy w stanie uzyskać politycznie nic albo prawie nic, no to stawiam pytanie, czy za 20 lat, jeżeli udział Polski w całości zmniejszy się istotnie, a trzeba się tego oczekiwać w związku z korytarzem środkowym, z innymi odcinkami, które Chińczycy chcą zbudować, no to perspektywy uzyskiwania mogą być jeszcze mniejsze. Tutaj bym uczulał też i zachęcał polskich polityków do tego, żeby bardziej kapitalizowali politycznie takie niezależne jednak od nas do końca atuty, jakim jest centralne położenie geograficzne i to, że w sposób zupełnie jakby niezasłużony, tak, staliśmy się bramą Chin do Europy z punktu widzenia geografii, będąc po prostu w stosunkowo na najlepszej, najkrótszej trasie Chiny-Europa. To jakby już ci oddaję głos, ale to nie jest tak, że dzięki temu szlakowi północnemu, który istnieje duża szansa, że może w przeciągu kilku lat, może kilkunastu, będzie mógł przejąć ogromną część tego transportu południowego. Nasze porty mogą wzrosnąć na tym bardzo mocno, jeżeli uda nam się rozbudować również te możliwości logistyczne, które bezpośrednio od tych portów na całą Europę jesteśmy w stanie pewnie rozszerzyć. Znaczy mówiąc o północnym szlaku, mówimy o północnym szlaku morskim. Tak. Tutaj mówię tak. Bo ten korytarz lądowy też jest nazywany korytarzem północnym. Tak? A propos relacji z Chinami, tak, no to Middle Corridor też przechodzi, krytyczna jego część przechodzi przez Polskę i to jest drugi w kolejności najłatwiejszy szlak. No ten szlak południowy ma jeszcze większe komplikacje, bo przez jeszcze większą ilość krajów przechodzi, więc w tym czy innym sensie ta Polska będzie w transporcie lądowym istotnym elementem. Oczywiście to jest tak, że nie wszystkie elementy są całkiem alternatywne w zakresie transportu morskiego, który pozostanie podstawowym elementem na pewno relacji handlowych, ale jednak nawet przy tej północnej drodze morskiej, to również wartość szlaków lądowych dla Chin pozostanie jako element jak gdyby pewnej koncepcji własnej logistyki. Ale ja w tym kontekście, jeżeli już o tym rozmawiamy, to jeszcze bym zwrócił uwagę na jedną rzecz, bo taka najnowsza pula danych została opublikowana w ostatnich dniach, mówiąca o też relacjach, i to też trochę nawiązując do tego pytania, o relacjach handlowych Chiny-Rosja, bo otóż w pierwszym połowie tego roku praktycznie we wszystkich parametrach obroty handlowe chińsko-rosyjskie spadły, co wydaje się trochę zaskoczeniem. Tak? Również w zakresie zarówno wolumenów, na przykład w zakresie ropy i gazu. W wypadku gazu to jest oczywiste, ropy mniej oczywiste, zarówno w kontekście wolumenowym, jak i wartościowym. Około 10% rok do roku. To jakbyś mógł tłumaczyć, dlaczego to jest oczywiste w wypadku gazu, a dlaczego w ropy nie? Znaczy w wypadku gazu dlatego, że wszystkie praktycznie możliwości eksportu gazu, które dzisiaj Rosja eksportuje do Chin, są pod korek, mówiąc takim językiem kolokwialnym, więc tutaj jak gdyby nie ma za bardzo pola manewru do istotnego zwiększania tego eksportu. Tak? W wypadku ropy, w związku z tym, że terminale pracują i flota cieni pracuje i Rosja ma tą możliwość eksportu, no to de facto Chińczycy mogliby tej ropy importować dużo więcej jeszcze niż importują obecnie. Tak? Ale nawet w tej sytuacji, mówię zarówno ilościowo, jak i wartościowo,
ilość tego spadła, tak? Również w innych elementach handlu ta ilość spadła. Co to moim zdaniem pokazuje i w kontekście też nawiązując do Zapadu, to ja myślę, że w kontekście samego Zapadu to głównym czynnikiem było to, że Rosjanie nie chcieli wycofywać wojsk po prostu z frontu na Ukrainie. W tej chwili się ocenia, tam są różne szacunki, między 700 a 900 tysięcy. Największe, które znam, no to że są obecne na Ukrainie. W innych miejscach strategicznych dla Rosji ta ilość tych wojsk jest minimalna już, więc jak gdyby każde osłabienie oznaczałoby ogołocenie de facto, no co z punktu widzenia takiego mocarstwa byłoby też przyznaniem się a to byłoby zauważalne do istotnej porażki. Więc myślę, w kontekście Zapadu to jednak zdecydowała wprost wojna na Ukrainie. Ale w kontekście właśnie tych czynników ekonomicznych, to moim zdaniem właśnie rozpoczyna się ten krytyczny moment, ale się rozpoczyna. Rozpoczyna się krytyczny moment w zakresie potencjalnego wejścia gospodarki rosyjskiej w kryzys, tak? Bo Rosjanie tą wojnę finansują de facto z dwóch elementów. Po pierwsze z zgromadzonych zaskórniaków w postaci tych dwóch funduszy, na które zbierali pieniądze wcześniej, ale te fundusze są praktycznie wyczerpane w tej chwili, więc Rosja tych zasobów finansowych do dalszego prowadzenia wojny, one się praktycznie wyczerpią w ciągu kilku miesięcy. Drugim elementem, który finansuje wojnę ze strony rosyjskiej, to jest de facto już mniejszej ilości gaz, właśnie, bo jego znaczenie jest dużo mniejsze. No, przypomnę, eksport gazu spadł ponad 100 miliardów metrów sześciennie ze strony Rosji od momentu odcięcia się Rosji. I to jest eksport, którego Chiny nie są w stanie zastąpić z tych rzeczy, o których mówiłem wcześniej, czyli z pewnej braku infrastruktury do tego nawet potencjalnego zwiększenia handlu. Więc deficyt jest wyższy niż Rosja planowała. Ewidentnie widać w tej chwili to, że Rosja musi sięgać po nowe metody organizowania finansowania, stąd mowa o zwiększaniu po raz pierwszy od bardzo dawna zwiększania podatków w Rosji, co na pewno nie będzie się spotykało z jakimś tam szerokim poparciem społecznym. I te braki benzyny w tej chwili, bo przypomnę, nie ropy, tylko benzyny, co jest efektem jednak skuteczności moim zdaniem działań ofensywnych ukraińskich, a co jest ważne, no, dlatego Ukraińcy od jakiegoś czasu atakują tą infrastrukturę rafinacyjną, tak, którą relatywnie trudno wyremontować, powiedzmy, tak, więc te, zwłaszcza powtarzane, bo w wypadku infrastruktury krytycznej jest tak, że każdy kolejny atak jest trudniej naprawić po prostu, tak, pierwszy atak praktycznie jest bardzo łatwo to zrobić, kiedy jest drugi i trzeci, to za każdym razem jest to trudniej po prostu, aż do któregoś momentu de facto by się opłacało jak gdyby zakończyć działania instalacji i budować od nowa. Bo takie łatanie tych dziur jest jak gdyby nieefektywne i bardzo ryzykowne przy okazji. Taka jest logika tego rodzaju instalacji, więc tutaj Ukraińcy bardzo celnie, myślę, dzięki uzyskaniu tym zdolności ataku na duże odległości, bardzo celnie te ataki przeprowadzają. Konkludując, moim zdaniem zaczynają się turbulencje gospodarcze w Rosji, tak, które mogą wpłynąć na efekt wojny i na to są już jak gdyby w tej chwili pierwsze bardzo poważne, twarde dane. To przejdźmy trochę na drugą stronę globu, do Stanów Zjednoczonych i chciałbym panów zapytać może teraz do Bartka pytanie, zmianę stanowiska, a w ogóle może sposobu myślenia Donalda Trumpa. I tutaj szczególnie chciałbym, żebyśmy w tle pokazali tomahawki, które gdzieś też leżą na stole, czy działania, które mają miejsce w relacjach międzynarodowych, które właśnie dotyczą Ukrainy. Zatoczyliśmy kolejne koło w relacjach amerykańsko-rosyjskich i powiązanych, czyli także amerykańsko-europejskich, związane z tym, że Donald Trump kolejny raz się bardzo zdenerwował, kolejny raz postawił Władimirowi Putinowi ultimatum. Władimir Putin kolejny raz nic sobie z niego nie zrobił, po czym Donald Trump się znowu zdenerwował, po czym znowu i potem był zadowolony z rozmów i tak dalej. To już kilka takich cykli przerobiliśmy, ale tym razem coraz więcej wskazuje na to, że rzeczywiście stanowisko amerykańskie zaczyna ewoluować, to znaczy są oznaki tego, że chyba rzeczywiście cierpliwość amerykańska się kończy co do tego. Moim zdaniem powinna się skończyć wcześniej, no ale moje zdanie w tym kontekście niewiele znaczy. Zdanie Donalda Trumpa i jego przyjaciół znaczy nieskończenie więcej. No oni podjęli taką politykę, a nie inną. Niemniej no, uważam, że kilka rzeczy, to znaczy
oprócz słów, no to jednak ruszenie tematu sankcji, tak, to już jakiś czas temu Indie zostały wprawdzie, no moim zdaniem bardzo możliwe, że fałszywie przedstawione jako przykład nakładania sankcji wtórnych ze względu na kooperację węglowodorową z Rosją, tak. Przypomnijmy, że relacje handlowe w dziedzinie węglowodorów indyjsko-rosyjskie w ostatnich 5 latach wzrosły bodajże 19-krotnie, z czego znaczna część podczas wojny ukraińskiej, więc Indie były jednym z głównych lewarów, które umożliwił Rosji nieponiesienie takich strat, jakie by poniosła w warunkach odcięcia od europejskiego rynku, tak, bez tych alternatyw w postaci przede wszystkim Chin i Indii. No i jakkolwiek inni szotani mogli tu być czynni w nakładaniu tych potężnych ceł na Indię, to jednak przedstawienie tego w kontekście rosyjskim uważam, że jest pewnym ważnym sygnałem politycznym. Teraz znowu temat wiz amerykańskich, które mają kosztować $100,000 dla pracowników, w dużej mierze znowu uderzający prawdopodobnie w Indię, ale też właśnie rozmowa o tomahawkach dla Ukrainy, które wprawdzie Donald Trump się musi dowiedzieć, gdzie dokładnie będą wysyłane i tak dalej, no ale jednak temat gdzieś tam się rozwija. Jak również jego wypowiedź dotycząca możliwości, no też nierealistyczna, mówiąc o możliwości odwojowania całego terytorium ukraińskiego, no to wszystko wskazuje na pewną ewolucję stanowiska, tak? Coś, co ja zwracam uwagę od jakiegoś czasu, tylko trochę nie mogę się doczekać, kiedy to będzie zrealizowane, ale wydaje mi się, że te wydarzenia, a bardziej procesy ostatnich tygodni i miesięcy wskazują na to, że amerykańska cierpliwość wydaje się dochodzić do punktu pewnego zredefiniowania, tak? Też presja tych czynników w administracji i w Kongresie, które uważają, że ta linia Trumpa po prostu jest nieefektywna albo zbankrutowała i trzeba mocniej docisnąć Rosję, żeby uzyskać efekt pokojowy, jest coraz silniejsza, prawda? I w związku z tym no, spodziewałbym się, że kolejnej powtórki tego chocholego tańca, prawda, z wspaniałymi, wyjątkowymi, znakomitymi konsultacjami, które dają wielkie nadzieje na pokój, a potem nic z nich nie wynika, możemy już nie doświadczyć. Zwłaszcza biorąc pod uwagę, że właśnie ten kontekst ekonomicznych problemów rosyjskich jakby daje Amerykanom dodatkowy argument, gdzie bez dodatkowych działań mogą jakby wywrzeć, to znaczy rzeczywistość sama wywiera dziś presję. Znaczy, Rosja jest do pewnego stopnia staje się państwem wyczerpanym wojną. To, że jako wielka stacja benzynowa, prawda, dzisiaj ma deficyt benzyny na swoim rynku w wyniku właśnie spadku o 1/5 w ciągu roku zdolności wytwarzania paliw z prostych surowców, no jest też znamienne, prawda? No i tak jak mówił Robert, podkopuje machinę finansującą wojnę. W związku z czym zaczyna się pewne odliczanie, tak? W którym jeden zegar mówi o spadających możliwościach, zasobach dostępnych dla Rosji, a drugi zegar mówi o cierpliwości amerykańskiej i tym, czy ona się wreszcie skończy na tyle, żeby wreszcie zrealizować to hasło wyborcze Donalda Trumpa, pokoju poprzez siłę w odniesieniu do wojny ukraińskiej, zresztą nawiązujące do słynnej trumpowskiej doktryny, że prawda, pokój to nie przez ładne, miłe rozmowy i przyjacielskie gesty się osiąga, tylko przeciwnikowi pokazując jego miejsce poprzez dociśnięcie go, czy to bezpośrednio militarne, czy to pośrednie na przykład sankcjami gospodarczymi. Eskalacja też, która ma miejsce skądinąd, zarówno jeżeli chodzi o ukraińskie ataki w głąb Rosji, w tym na rafinerię, jak i jeżeli chodzi o intensyfikację rosyjskich nalotów na Ukrainę, bo przecież mamy z tym do czynienia, skądinąd też myślę, że jest znakiem negocjacji, tak? To znaczy to jest negocjuj i walcz taktyka, tak? Myślę, że obie strony wyczuwają możliwość dojścia do punktu rozejmu lub pokoju w nieodległej przyszłości i właśnie dlatego eskalują, żeby uzyskać lepsze warunki tego porozumienia. Hipotetycznego wciąż, ale sądzę, że coraz bardziej prawdopodobnego. Bardzo proszę, Robercie. Ja bym do tego dołożył w tym kontekście trzeci zegar, tak, który też moim zdaniem odgrywa tutaj rolę, czyli zegar jako platformę pewną, oczywiście zegar europejski, tak, bo ja w zasadzie od bardzo dawna, nie powiem od samego początku, bo wiadomo, wojny, bo to były jak gdyby inne aspekty, czy w ogóle państwo ukraińskie przetrwa wtedy, ale ta wojna się, ja osobiście zakładam, że ta wojna się musi skończyć wygraną albo przegraną, tak? Więc raczej powątpiewam w tym czy innym sensie scenariusz kompromisowy.
polegający na tym, że jest jakaś formuła kompromisu, że z części terytoriów Rosja się cofa, część Donbas na przykład zostawia. Te elementy, które jakiś czas temu jeszcze były możliwe, uważam, że w tej chwili paradoksalnie to zmierza w kierunku jednak jakiegoś rozstrzygnięcia. Rozstrzygnięcie może się skończyć tylko na jeden z dwóch sposobów. Albo się ukraiński front rozsypie, a ten front się rozsypie tylko wtedy, jeżeli nie będzie wystarczającej ilości Ukraińców gotowych poświęcać życie za ojczyznę, albo albo Europa zaprzestanie transfer finansowy, tak? Bo państwo ukraińskie jest utrzymywane de facto ciągle powyżej 50% z transferu pieniędzy z Zachodu. To musimy tego świadomość mieć. Bez tych pieniędzy Ukraina by tej wojny nie była w stanie tego wygrać, ale prowadzić. Ale moim zdaniem podtrzymywanie tych elementów, które mówią o tym, że Europa będzie dalej finansowała Ukrainę, wydłuża ten horyzont wojny ze strony Rosji. Jeżeli nie przełamanie frontu, to moim zdaniem właśnie de facto rozpad gospodarki rosyjskiej i jakieś ruchy społeczno-ekonomiczne duże wewnątrz Rosji, tak, mogą spowodować, że ta wojna się skończy. Tutaj nawiązując do tego frontu dyplomatycznego, który prędzej czy później gdzieś tam się w jakiejś większej skali pojawi, ja powiedziałem tak, moja taka tylko krótka interpretacja tych rozmów ze strony amerykańsko-rosyjskiej jest taka. Na początku Trump uwierzył, że rzeczywiście tak, oczywiście cały czas wierzy w swoją wielką gwiazdę, że same jego osobiste relacje, on przykłada tu ogromną wagę do osobistych relacji, w związku z tym, że się z Putinem lubi, nigdy go nie skrytykował, odda kawałek Ukrainy i Putin dostanie co chciał, zagwarantuje, że NATO nie wejdzie, że Ukraina nie wejdzie do NATO. De facto w rozumieniu Trumpa to była realizacja postulatów rosyjskich, po to, żeby zrobić z nim dalsze deale. Tylko moim zdaniem on nie rozumie istoty imperializmu rosyjskiego. Moskwa nie prowadzi tej wojny, żeby podbić Ukrainę. To jest etap odbudowywania planu odbudowy imperium. Tak? Przecież kiedy przystępował Putin do tej wojny, to nie sprowadzał do tego, że Kijów jest nasz. Oczywiście to mówił w pewnym aspekcie i tak dalej, ale to były jak gdyby postulaty polegały na przebudowaniu porządku strategicznego w całej Europie Środkowej przynajmniej. I z perspektywy... Ale w konsekwencjach globalnie, tak? Jak gdyby realne postulaty się odnosiły do Europy Środkowej, ale de facto była to rekonstrukcja globalna oczywiście, w sensie swoich konsekwencji, jak najbardziej. I tu jest, jakby to powiedzieć, clou problemu, tak? Putin ze swoich celów nie rezygnuje, w związku z tym, że Europa się obudziła i Zełenski nie położył na stole, tak jak ja mówię, historyczne skojarzenia mam, że gdybyśmy mieli takiego króla, jak jest prezydentem Zełenski, to król Stanisław August by nie położył Polski wtedy, kiedy mieliśmy szansę bronić Konstytucji 3 maja, nie położyłby na ołtarzu swojej miłości wielkiej, który wierzył w to, że jej miłość spowoduje, że caryca Katarzyna ochroni go, widzimy to w jego pamiętnikach i tak dalej, ochroni Polskę, bo ciągle go kocha. Tak? Trywialne rzeczy, ale tak polski król w tych kategoriach działał, tak? A nie był gotowy pójść na pierwszą linię frontu, żeby tej konstytucji bronić. Tak? Zełenski się nie poddał w tym klasycznym już w tej chwili spotkaniu w Białym Domu. Nie położy tej Ukrainy w ciemno, że tak powiem, Amerykanom, że my ci zagwarantujemy bezpieczeństwo i połóż Ukrainę na tym i my załatwimy wszystko, to wtedy ta wojna się już by skończyła, ale też dlatego, że Europa się wystraszyła i Zełenski tej Ukrainy nie położył na stole. Więc dzisiaj jest tak, dzisiaj Trump w związku z tym, że jest z tym związany jego autorytet, musi coś z tym zrobić dalej. Tak, Rosja nie chce zrezygnować na razie z żadnego postulatu, a Ukraina walczy. I Europa rzeczywiście finansuje te zbrojenia, żeby było jasne, finansowała w dużo większej skali niż Stany Zjednoczone poza pierwszym okresem prawie od początku. Więc co może zrobić Trump? Skierował się na tym, żeby osłabić Rosję, żeby jednak zmusić Rosję rzeczywiście, żeby usiąść do stołu. Ja osobiście w tomahawki nie wierzę za bardzo. To moim zdaniem byłoby jednak, bo też zwróćmy uwagę, że de facto rzeczywiście jest transfer w tej chwili patriotów z Izraela, zastąpionych nowszymi wersjami. Tak? To jest jak gdyby jedna już oficjalnie Ukraińcy przyznali, że jedna bateria jest już w Ukrainie, dwie następne jest informacja, że lada tydzień zawędrują na Ukrainę. Są te drobne zakupy finansowane dzisiaj przez Europę również i de facto z nowych transz, które za czasów Trumpa są, to tam za bardzo nowej broni nie ma, tak? Ważne jest coś innego. Dlatego właśnie wspomnienie o tych tomahawkach jest ważne. Ale moim zdaniem ważne w tym kontekście jest też coś innego, które jest jak gdyby częścią ewentualnie tej dyskusji o tomahawkach, tak? No to, że tak powiem,
Robercie, pamiętasz, bo ja nie wiem, czy tam były podawane jakieś konkretne liczby tych tomahawków, czy jakichś tych... Znaczy, ja w tej chwili też dokładnie musiałbym sięgnąć. Kwestia jest tego rodzaju, że zapewne tomahawki będą... Pamiętasz też, ile tam było podane, jakieś liczby? Znaczy, oficjalnie nie było chyba jakieś... Nie wydaje mi się, żeby podano określone liczby, natomiast może jeszcze wspomnijmy tylko jednym zdaniem, dlaczego to ma znaczenie, tak? Znaczy zasięg ich powoduje, że Ukraińcy mogliby po prostu atakować cele w Moskwie i na tego rodzaju zasięgi, co oczywiście jakby nie jest o tyle nowum, że potrafili to już robić na inne sposoby, dronami, prawda, wylatującymi z ciężarówek na różne sposoby, tak, ale jest to ważne właśnie dlatego, że Trump nie dawał żadnej nowej broni. To znaczy, jeżeli by dał te tomahawki, to wszedłby nieco w buty Bidena, prawda? Ten wątek właśnie chciałbym jak gdyby dokończyć i pociągnąć, tak? No w tym sensie, że być może ta dyskusja o tomahawkach jest przykrywką, bo to, co Trump mówi czasami, to jest jak przykrywką innych działań, polegających na tym, że Amerykanie będą dostarczali większy zakres wiedzy wywiadowczej, pozwalającej efektywniej naprowadzać na cele te pociski, którymi dzisiaj Ukraina dysponuje. No mówi się o tych flamingach, które ruszyły. Liczby, jeżeli one są wiarygodne, czy nie mam gwarancji, bo podane w ostatnich dniach de facto, że są w stanie dzisiaj produkować 7 tych flamingów dziennie de facto, no to jest jakieś niewyobrażalne liczby, jeżeli to Ukraińcy rzeczywiście masowo uruchomią tych produkcję swoich pocisków dalekiego zasięgu. Oczywiście one są prostsze, prymitywniejsze niż tomahawki, bo celność mają tam idące w dziesiątki, jeżeli nie w setki metrów inaczej niż tomahawki, ale na te instalacje rafineryjne i tak dalej w zupełności wystarczy. Nie? Więc moim zdaniem w tej chwili Ukraina uzyskuje zdolność własnych rzeczy, tylko nie dysponuje elementami efektywnego naprowadzania, czyli tej wiedzy wywiadowczej, o której się mówi, bo ta wiedza wywiadowcza do tego się sprowadza, tak? Nie szpiegowanie w tej chwili, ale również wykorzystywanie do efektywniejszych metod naprowadzania tych pocisków, tak? Bo takie systemy satelitarne różne, które mają Amerykanie, nie ma nikt i moim zdaniem to jest, ta dyskusja o tomahawkach może być elementem przykrycia tego, że Amerykanie w większym stopniu taką wiedzę Ukraińcom pozwalającą lepiej naprowadzać własne pociski zaczną dostarczać. Być może już zaczęli dostarczać, tak? Bo dzisiaj są de facto w ostatnich tygodniach to w zasadzie 2 rafinerie dziennie są atakowane w tej chwili. Tak? No to jest naprawdę bardzo istotny element i z drugiej strony wielkość tych eksplozji wskazuje, ja specjalistą militarnym nie jestem, ale w komentarzach tak to pewnie za kilka dni to już będzie wiadomo, no wskazuje, że jednak tam były mocniejsze środki rażenia użyte niż same drony, tak? W tych ostatnich atakach w ostatnich dni. Nie? Trochę chciałbym przenieść teraz tę naszą rozmowę na taki aspekt społeczny, ale myślę, że niesamowicie ważny, bo zobaczyliśmy po raz kolejny, w jaki sposób Ameryka potrafi, no tu trzeba też powiedzieć wprost, robić niesamowite show, ale show na pogrzebie. Tu mam na myśli zastrzelenie Kirka, którym słyszeliśmy bardzo mocno, gdzie ta tendencja środowisk liberalno-lewicowych bardzo mocno się odwraca. U nas w Polsce to w ogóle cały czas jest nie do pomyślenia, bo u nas nawet jak były czarne marsze, to jest nic w stosunku do tego, co się działo nawet delikatnie podczas rewolucji francuskiej, bo u nas strajkiem było to, że kobiety wychodziły z kościoła, prawda, a tam potrafili orgie robić na ołtarzu. No ale biorąc pod uwagę to, co się wydarzyło w Stanach, czy to ma też niepewne takie znamiona zmiany pewnej optyki na szerszą skalę, która może za sprawą Stanów Zjednoczonych będzie również miała wpływ na Europę i pewne zmiany, których tu możemy doświadczać. No, coraz to kolejne kraje, szczególnie te mniejsze, te rządy się delikatnie zmieniają i idą w stronę tego konserwatywnego podejścia. No to pewnie jest bardzo wiele aspektów, w których można by pójść. Generalnie no, uważam, że te wydarzenia wokół śmierci Kerka dowodzą przede wszystkim bardzo dużej, bardzo głębokiej polaryzacji w Stanach Zjednoczonych. Tak? Znaczy, trudno, żeby takie wydarzenie, coraz trudniej, żeby takie wydarzenie było jakimś wspólnym przeżyciem narodowym. Staje się no, z jednej strony głębokim gdzieś tam przeżyciem funeralnym dla prawicy, ale z drugiej strony słyszymy potępieńcze całkowicie głosy na lewicy, prawda? No i w drugą stronę działa to podobnie, jeżeli bohater lewicy po prostu umarłby, no to byłoby męczeństwo po jednej stronie i pewnie kompletny brak empatii po drugiej. I to jest coś, co jest coraz bardziej uniwersalne, aczkolwiek no, na przykład właśnie ostatnio kampania wyborcza w Norwegii było, niektórzy zwracali uwagę w tym naszych niezbędnikach zagranicznych Nowej Konfederacji cotygodniowych była o tym mowa, jak spokojna, mimo też głębokich sporów o imigrację, o podobne problemy, jakie są w całej Europie, jak spokojna i merytoryczna pozostaje polityka norweska. Więc da się,
da się, prawda? Tylko pytanie, czy potrafimy to zaimplementować. Natomiast jednocześnie oczywiście faktem jest, że to prawica ma, rozumiem, że do tego przede wszystkim zmierzasz, prawica ma wiatr w żaglach w ostatnich czasach i przesuwa dzisiaj konsensus mocno na prawo. No i Trump jest o tyle fundamentalnym wydarzeniem w polityce globalnej, że nikt dotąd w tak zdecydowany, ostry sposób nie postanowił zawalczyć z dominacją lewicy w instytucjach. I to gwałtowność i zdecydowanie, z jakimś Trump to robi, niewątpliwie będzie naśladowane i już trochę jest w innych krajach. No, żeby daleko nie szukać, nawet Friedrich Merz jeszcze chwilę przed tym, jak został kanclerzem, bardzo wyraźnie taki, prawda, bardzo wydawałoby się konwencjonalny polityk głównego nurtu europejski, prawda, dzisiejszy kanclerz, po prostu naśladował Trumpa. Więc myślę, że w coraz większej liczbie krajów prawica będzie się zdobywać na walkę z dominacją lewicy w instytucjach. Ja tak króciutko tylko bym dodał. Oczywiście każde morderstwo jest wielką tragedią, to było klasyczne morderstwo polityczne. Tylko też z drugiej strony zauważmy, że skala tego przesunięcia agresji w Stanach Zjednoczonych jest pewnie dużo większa, nawet niż nam się wydaje, dużo większa niż w Polsce. Ja przypomnę, jeżeli mówimy o Kirku, no to jakiekolwiek morderstwo polityczne w Polsce, też mieliśmy takie przypadki niestety, bo trudno inaczej historię Pawła Adamowicza traktować, no jest wielkim wstrząsem. No tutaj jest jak gdyby o tyle ważniejsze, że to jakby była ikona pewnego ruchu politycznego w postaci Kirka, ale z drugiej strony też bym przypomniał rzecz kompletnie niewyobrażalną z polskiej perspektywy, bo gdybyśmy sobie popatrzyli na to, że na przykład w starciach o polski Sejm zginęłoby 5 osób, no to jest jakaś rzecz z naszej perspektywy kompletnie niewyobrażalna, tak? Że tak, mieliśmy takie miejsce w historii w Stanach Zjednoczonych, tak? Gdzie 5 policjantów zginęło w starciach o Kapitol, tak? A dodatkowo jeszcze przypomnę, że ten Kapitol w pewnej mitologii politycznej amerykańskiej jest świętym miejscem. W tym sensie, że cała jak gdyby jedność amerykańska jest budowana wokół flagi i wobec symbolicznego znaczenia instytucji demokratycznych amerykańskich, tak? Czyli Kongresu, Kapitolu i tak dalej, tak? Izby Reprezentantów i Senatu jako kapitolu, jako pewnego symbolu również, tak? I ten symbol de facto po raz pierwszy w historii kilka lat temu został zbroczony krwią, tak? Bo wcześniej takie sytuacje nie miały miejsca, nawet w trakcie wojny secesyjnej, powiedzmy. Lincoln został zabity w teatrze, tak? A nie na Kapitolu, powiedzmy, tak? Także to jest takie z jednej strony symboliczne, pokazujące skalę tego napięcia politycznego, które jest w Stanach, bo ja osobiście uważam, że na przykład jak gdyby ta zmiana, rzeczywiście ten marsz prawicy w tej chwili, no to jak gdyby to samo wydarzenie w sobie to jakoś tam odegrano, tak trudno to ocenić, bo to jest śmierć człowieka, tak, ale to są rzeczy, które się dzieją jak gdyby poza tym, tak, no jak gdyby cała kariera Kirka, jego aktywność jest wyrazem tej zmiany, tak, a myślę, że to samo w sobie, no poza tym, że to była tragedia, no to jakoś istotnie nie wpłynie na charakter tych głównych nurtów. To tutaj moją konsekwencją pytania, bo do tego chciałem teraz zmierzać, czy nie ma takiej tendencji teraz do zmian, które są w Europie i czy mogą w ogóle mieć? Mam tu na myśli szczególnie 2 sytuacje. Pierwsza, która ma miejsce we Francji, właściwie świeżutka sytuacja, bo z wczoraj, i druga z tego tygodnia, jeżeli chodzi o Czechy. No, wybór nowego rządu w Czechach oraz upadek kolejnego rządu. Czy to jeszcze można już powiedzieć o rządzie, czy nie, to tutaj już jest pewna sytuacja bardzo szczegółowa. No ale widzimy, że następują pewne sytuacje, które się zmieniają na naszym kontynencie. I do tego zmierza moje pytanie. Czy rzeczywiście dzisiaj mamy już, to jest walka między prawicą a lewicą, między korporacjami, czy to jest walka geopolityczna? Na którym poziomie rzeczywiście te walki wewnętrzne funkcjonują? Ja myślę, że na obu poziomach i na jeszcze innych płaszczyznach również, tak? To jest jak gdyby kompleks zagadnień, dlatego że jesteśmy w okresie głębokiego przewartościowania porządku światowego i również jak gdyby pewnego zmęczenia
dotychczasowym modelem społeczno-ekonomicznym, tak? Zarówno w Stanach, przypomnę, no nie przypadkiem zwycięstwa Trumpa i jego program i jego polityka od czasu powrotu do Białego Domu, nie przypadkiem te głębokie frustracje, protesty społeczne i przewartościowanie również wewnątrz Europy. Więc to są elementy, które tworzenia się nowego porządku. Ja bym tylko podkreślił jedną rzecz, bo myślę, że my w Polsce, zwłaszcza ja też mówię w kategoriach tych starszych pokoleń, trochę tak już mogę powiedzieć, no, w kontekście takich pierwszych impulsów politycznych, ja to przynajmniej mogę o swoim doświadczeniu powiedzieć, w kontekście jeszcze końca komunizmu, początku budowania niepodległej Rzeczypospolitej i tak dalej, no byliśmy bardzo mocno przywiązani do pewnego koncepcji odbudowy pewnego porządku politycznego w oparciu o świat wartości, tak? O świat wartości, który generalnie był głęboko zakorzeniony, nawet sięgając korzeniami do XIX wieku, bo tak to trzeba określić, że szukając tego próby odbudowy tego porządku, który próbowaliśmy w Polsce odbudować, on wtedy sięgał korzeniami aż tam, tak? Czyli tradycji konserwatywnej, narodowej, z drugiej strony socjalistycznej, po drugiej stronie i tak dalej. Teraz, jeżeli mówimy prawica, lewica, to musimy sobie po pierwsze zdawać sprawę, że to jest prawica, lewica już poza tym porządkiem. Więc to są inne kategorie. Jeżeli na przykład mówimy o rozumieniu, nie wiem, koncepcji katolickiej nauki społecznej chociażby i jej percepcji, czy próby na przykład zrozumienia i na przykład w kontekście stanowisko papieży, konsekwentne zresztą wobec imigracji, a stanowisko prawicy europejskiej wobec migracji, no jest kompletnym rozjazdem, tak? Ja to specjalnie podałem taki ekstremalny przykład, ale tego na wielu innych płaszczyznach można poszukiwać, tak? Więc buduje się jakiś, ja tutaj szczerze mówiąc nie mam jak gdyby odpowiedzi do końca, bo oczywiście... Też tu jeżeli weźmiemy pod uwagę jeszcze Kościół, to już się dodatkowo zmienia, bo w Kościele są kolejne fronty, które spora część Kościoła, szczególnie ta na wyższych poziomach hierarchii, no to jest bardzo za imigrantami. W Polsce mamy taki odbiór, powiedzmy, bardziej konserwatywny też patrzenia na emigrantów. No właśnie, pytanie, co w ogóle znaczy w tym kontekście konserwatywny, tak? No, dlatego mówię o tej skali tutaj przewartościowanej. Specjalnie podałem ten przykład, bo taki nie jest ze świata bezpośrednio politycznego, ale taki, gdzie te elementy się jak gdyby przewartościowują, nie? W głębszym sensie. Ja sam jeszcze nie wiem w jakim sensie, ale mówię, to nie jest tak i musimy sobie zdawać sprawę, że Trump to nie jest taką prawicą, którą my nawet w perspektywie Reagana widzieliśmy, tak? To jest zupełnie inna prawica już, tak? Zupełnie innymi kryteriami się, nawet jeżeli ona jest antygenderowa, nazwijmy, to nie jest do końca zbudowana w zakresie, powiedziałbym, tradycyjnych wartości rodzinnych, o tak bym to określił, tak? Czyli rodzina tak, ale już tradycyjne wartości rodzinne nie do końca. W różnych aspektach tak bym to określił. Taki kolejny przykład, tak? Więc ten element, dodatkowo się ten element rekonstrukcji głębokiej, no, który powoduje przede wszystkim chaos, tak? I pytanie, oczywiście ten elementem porządku w historii, przynajmniej Europy, zawsze była na początku monarchia i to władza królewska i monarchia i w sensie wartości, w sensie wpływu politycznych porządkowała. A potem była ta kwestia narodów, tak, jako suwerena politycznego. Moim zdaniem ta kwestia narodowa dalej pozostaje jako podstawowy element suwerenności narodów, znaczy podmiotowości narodów, czyli suwerenność narodu jako element główny porządkujący politykę w Europie, ale z drugiej strony ona też się przewartościowuje, tak? Też się przewartościowuje, więc tutaj jest jak gdyby ten element, który no, się tworzy. Jak w tym kontekście na przykład, czy sukces, ja bym powiedział tak, czy z polskiego punktu widzenia sukces prawicy we Francji byłby sukcesem, czy nie byłby sukcesem? Bo to wcale też nie jest takie oczywiste. No pytanie też, jak u nas wygląda. A propos tego kościoła, to nie wiem, nie uzgadnialiśmy przed spotkaniem i nie zapytałem o to, czy widzieliście może ostatnią uroczystość papieża Leona XIV, błogosławienie jakiejś chmurki takiej, gdzie potem została wyciągnięta niebieska szarfa, gdzie kardynałowie machali tą szarfą. Ale co ciekawe, tam była ciekawa jedna osoba, bo nagle pośród tych kardynałów pojawił się Arnold Schwarzenegger. Przegapiłem. To nie będę do tego nawiązywał, bo akurat chciałem troszkę, mogłem chwilę pogadać jeszcze przed spotkaniem. To może się uda nam za jakiś czas. To chciałbym zapytać w takim razie o tę sytuację, czego się możemy spodziewać.
trochę w gestii probabilistyki, ale trochę też kwestii tego, patrząc, w jaki sposób rzeczywiście zmierza ta sytuacja. Zapowiedzieliście tutaj, panowie, waszą wizję dotyczącą tego, że Rosja w najbliższym czasie nie będzie atakowała raczej Europy Zachodniej, no ale w którą stronę mimo wszystko zmierza dzisiaj ta wojna na Ukrainie? Czy ona rzeczywiście jest taki moment, który może być pewnym momentem kulminacyjnym, że gdzieś to się przesunie troszkę w jedną, w drugą stronę albo będzie zbliżało do jakiegoś finału, czy raczej jesteśmy jeszcze w fazie tej wojny pozycyjnej, może trochę z nowymi jakimiś tam możliwościami technologicznymi, ale mimo wszystko cały czas na dosyć podobnym poziomie. No, biorąc pod uwagę te rozmowy pokojowe, gdyby one się nie wydarzyły, to generalnie bylibyśmy na takim samym etapie chyba, jaki jest teraz, mi się wydaje. No akurat z ostatnim jak gdyby stwierdzeniem się nie zgadzam. Bo moim zdaniem to z perspektywy tak, wszelkie działania, zwłaszcza w trakcie wojny i zaniechanie działań ma takie same znaczenie jak działania. Moim zdaniem gdyby ten zmarnowany czas ze strony Stanów Zjednoczonych, bo te pół roku to jest zmarnowany czas, tak? W sensie dopieszczania Rosji, poprzez to wzmacnianie pozycji Putina wewnętrznie również, ale globalnie również, tak? No bo jeżeli cały świat widzi, że jeżeli Trump traktuje Putina jako pożądanego potencjalnego partnera, tak? Każdy mógł oceniać, czy oni tam dogadali i tak dalej, potem równego sobie i tak dalej. Więc to jest taki element polityczny ważny, ale myślę, że najważniejsze jest to, co jest pod spodem, czyli w tym sensie zmarnowany czas. Ja na przykład zakładałem w artykule opublikowałem w Nowej Konfederacji tuż po objęciu władzy przez Trumpa, szacowałem właśnie 80% wariant, że jednak Trump po to, żeby się dogadać z Rosją, mocno przyciśnie Rosję w zakresie tych narzędzi, które ma. A jakie miał narzędzie? Miał narzędzie otóż właśnie te reganowskie, polegające na tym, że dogadanie się z Bin Salmanem, czyli z Saudami, po to, żeby zbić na kilka lat istotnie cenę, bo to byłoby największe uderzenie w Rosję. Tak? Gdybyśmy od wiosny mieli cenę za baryłkę około $50, to Rosja tej wojny już nie miała pieniędzy na prowadzenie tej wojny. Nie? Więc de facto Trump zaniechał jakichkolwiek działań antyrosyjskich. Była kontynuacja pakietów uchwalonych przez Bidena. Na pół roku zaniechał eskalacji antyrosyjskiej. To jest pół roku stracone. Gdyby w tym czasie była konsekwentna eskalacja antyrosyjska, bylibyśmy bliżej pokoju. Czyli w tym sensie ta polityka Trumpa była odwlekaniem pokoju, a nie jego przyspieszaniem. Zaprzeczeniem tezy pokój przez siłę, którą on jak gdyby teoretycznie głosi. Więc w tym sensie uważam, że te jego zaniechania świadome, bo liczył na realizację innej koncepcji, mają swoje konsekwencje w postaci przedłużenia tej wojny. I to jest jeden aspekt. Drugi aspekt, jeżeli odpowiadając wprost na pytanie, jak zadałeś tutaj w kontekście tego, czego się spodziewamy, to ja uważam, że jeszcze nie jesteśmy na progu tego przełamania. Aczkolwiek ten próg jest moim zdaniem coraz bliżej. Tak? W tym sensie, że ja powiedziałem tak, w najbliższych pojedynczych, co moim zdaniem jest najważniejsze. Z jednej strony po stronie koalicji zachodniej wspierającej jednak Ukrainę, a co po stronie rosyjskiej. Otóż najważniejsze jest dalsza gwarancja wspierania finansowego Ukrainy. Jeżeli się pojawi na horyzoncie to ryzyko, bo ja tak to oceniam, że te fundusze na funkcjonowanie państwa ukraińskiego będzie ryzyko, że one nie zostaną przekazane, no to przyspieszy upadek Ukrainy. Zakładam to za bardzo mało prawdopodobne, ale tego się wykluczyć nie da. Elementem praktycznie tego mniej ważnym w tej chwili w perspektywie tej wojny jest właśnie te elementy wywiadowcze, czy jak gdyby zwiększenie skali wsparcia wywiadowczego Ukrainy przez Stany Zjednoczone. Nawet mniejsze o same tomahawki i tak dalej, które dla mnie są właśnie bardziej symbolem, nie? Bo to jak gdyby znowu wzmocni Ukrainę, tak? Więc to jak gdyby z tej perspektywy. Z perspektywy rosyjskiej, no to przede wszystkim cena za baryłkę ropy, tak? Czy ona się jak gdyby dalej będzie stabilizowała, bo to moim zdaniem jest trochę magiczne nawet, tak? Że ona się stabilizuje na tym poziomie, tych $60 plus. Bo wszystkie wskaźniki rynkowe nadpodaż w przyszłym roku, o którym wszyscy piszą, no, powinno powodować, że ta cena jeszcze spadnie niżej. Ja zakładam, że to jest właśnie spadek podaży ze strony rosyjskiej. 7 października OPEC Plus zaskoczył
mniejszą niż oczekiwanią podwyżką wydobycia i ceny ropy mają rosnąć. To akurat sobie też przygotowałem do naszego spotkania. Ten sygnał ostrożności kartelu w warunkach napięć wojennych i handlowych jest no co najmniej taki ciekawy. Tak. Znaczy rosnąć w tej perspektywie, bo to oczywiście tam są czasami komentarze codzienne czy tygodniowe, tak? No one się bardzo sztywno ustabilizowały około tych $65, tak? Więc to jest jak gdyby, czy wzrośnie dolar w tą, czy w tą, to ma mniejsze znaczenie, tak? Więc jest kwestia tego rodzaju, że one są właśnie stabilne, nie? Co pozwala jeszcze Rosji organizować takie pieniądze, które są istotne z punktu widzenia prowadzenia wojny, tak? Więc to jest dalej ten krytyczny punkt, czyli cena za baryłkę ropy jest krytycznym punktem ze strony wojny. I w kontekście jeszcze, tylko jedną rzecz jeszcze tutaj jak gdyby wrzucił, przepraszam za kolokwializm, to jest, bo jaki może być czynnik X jeszcze po stronie rosyjskiej? Też moim zdaniem mało prawdopodobne, ale nie da się go wykluczyć, tak? To znaczy dzisiaj Chiny wspierają Rosję na swój sposób tylko, tak? Czyli, że tak powiem, na zasadzie robienia z nimi interesów, ograniczając te interesy, kiedy to im grozi jakimiś konsekwencjami gdzieś indziej, tak? Zmiana podejścia Chin w zakresie innego sposobu rzeczywiście wspierania Rosji jest jakim czynnikiem X, bo de facto dzisiaj do takiego Chińczycy podtrzymują wysiłek wojenny Rosji, robiąc z nimi interesy, ale de facto to nie ma tego elementu, nazwijmy to, wspierania Rosji. Czyli w tym sensie, że na przykład zaczną dostarczyć im pewną część materiałów na przykład na kredyt, tak? Oni chcą twardą walutę i tak dalej, tak? W tym sensie, o tym myślę, tak? Nie o tym sensie, że nad wojska wyślą, tak? Ale że jak gdyby przejmą na przykład część finansowania wysiłku militarnego Rosji. To byłby też jak gdyby istotny czynnik zmiany w tej kalkulacji, powiedzmy. Tak, na razie nic na to nie wskazuje, ale to też musimy czujnie obserwować, bo to może, zakładam, że jest mniej prawdopodobne, że nie wystąpi, ale może wystąpić. To będzie też ten kolejny czynnik zmiany, który w kontekście tej wojny może odegrać swoją fundamentalną rolę. Bartku, twój komentarz? Wyczerpujący wykład, nie mam nic do dodania. To drodzy panowie, w takim razie kończąc nasze spotkanie, chciałbym was zapytać o to, w jaki sposób i czy rzeczywiście coś się pojawią również zmiany. Też czytałem sporo komentarzy a propos przygotowania Chin do Tajwanu, do ataku na Tajwan, który ma być w perspektywie 2 lat, w 2027. Czytałem to przez w kilku różnych źródłach. To też w kwestii trochę probabilistyki, ale oceniania pewnych szans, czy rzeczywiście Chiny mają w ogóle ku temu chęć, to pewnie mają, tylko czy mają ku temu rzeczywiście tak bardzo idące interesy, które pozwoliłyby nam na no co tu dużo mówić, możliwe, że rozpętanie wojny nie tylko na skalę regionalną, ale może na skalę globalną, która by rozpoczęła się w tamtym regionie. No to jest jedna z większych dyskusji geostrategicznych współczesnego świata na temat tego, jak bardzo ufortyfikowany jest Tajwan i jakie są chińskie zdolności z punktu widzenia zdobywania tak mocno ufortyfikowanej wyspy. Zresztą ze silnym duchem bojowym i z jakby silnym takim narodowym nastawieniem na to, że główne co im grozi to chińska inwazja i wtedy wszyscy muszą walczyć, prawda, kobiety, mężczyźni, dzieci i tak dalej. Natomiast moim zdaniem istotniejsze od tego jest to, czy Chiny mają tak naprawdę interes. My słyszymy o tych atakach na Tajwan chińskich od wielu już lat. Już były setki tego rodzaju prognoz, które się nie sprawdziły. W tym prominentnych amerykańskich wojskowych i polityków, którzy już przewidywali konkretne daty ataku, wiele razy już chybyli w tej sprawie. W związku z czym nie uważam, żeby tych najnowszych, które po prostu trochę wracają niczym wymierzanie rosyjskich pocisków Iskander w Polskę w tym momencie uodporniliśmy się psychologicznie na to, tak? Znaczy 70 w ciągu roku wycelowanie Iskanderów w Polsce sprawia, że nikt się już tym nie przejmuje. Więc te prognozy uważam, że są takim generalnie amerykańskim alarmizmem mającym zwracać uwagę na chiński ekspansjonizm, na chińskie zagrożenie. Chiński ekspansjonizm, który, przypomnijmy, no w ostatnich kilkudziesięciu latach ani razu nie przybrał formy militarnej, tak? W związku z czym Amerykanie mają powody, żeby mobilizować międzynarodową i własną opinię publiczną do strachu, do wyczulenia na możliwość chińskiej bezpośredniej ekspansji wojskowej. Natomiast uważam, że Chiny nie mają większego interesu w takim ataku w najbliższym czasie, dlatego że rozgrywka, która się dzisiaj toczy w Azji Wschodniej i na zachodnim Pacyfiku, jest korzystna generalnie rzecz biorąc dla Chin.
Zresztą polityka Trumpa też potwierdza ograniczenie amerykańskiej potęgi, amerykańskich zdolności do wywierania presji na taki kraj jak Chiny. Zupełnie co innego jest Europa jednak i to już widać, prawda? Jak Europa jest dalszą ligą w porównaniu do Chin, co innego są kraje Ameryki Łacińskiej, a co innego są jednak Chiny, prawda? Gracz równorzędny, generalnie konkurent Stanów Zjednoczonych dzisiaj już. No i ta sytuacja wokół Tajwanu jest taka, że z roku na rok chińskie zdolności ofensywne rosną szybciej niż zdolności defensywne tajwańskie, szybciej niż zdolności defensywne amerykańskie na zachodnim Pacyfiku. W związku z czym im dłużej to trwa, tym bardziej ta walka ma szansę przybrać korzystny dla Chin obrót, gdyby do niej kiedyś doszło. A tym samym coś, co klasyk chiński strategii Sun Tzu wskazywał, czyli zwycięstwo bez walki staje się również bardziej prawdopodobne. Znaczy, im większą masz przewagę, im bardziej jesteś skłonić potencjalnego przeciwnika, w tym potencjalną ofiarę najazdu czy desantu, jak w przypadku Tajwanu, do przekonania, że ich walka nie ma sensu, bo ze względu na przewagę przeciwnika, tym jesteś bliżej osiągnięcia celu, jakim jest wygranie bez jednego wystrzału. Więc uważam, że tak w tym aspekcie, jak i w aspekcie gospodarczym, wymiany gospodarczej w regionie, generalnego układu politycznego w regionie, czas gra wciąż na korzyść Chin, pomimo całego szeregu działań amerykańskich o charakterze powstrzymującym skierowanych przeciwko Chinom w ostatnich latach, w związku z czym wydaje mi się nieracjonalne wywracanie stolika, przy którym się wygrywa, a tym byłby dziś chiński atak na Tajwan. Być może sytuacja się zmieni za czas jakiś, ale póki co te kolejne głosy mrożące krew w żyłach prognozy amerykańskie traktuję jako wyraz alarmizmu, czy też własnego może przejęcia perspektywą własnej niegotowości na taki konflikt potencjalnie globalny, który mógłby być efektem takiej inwazji, co rzeczywiście takie twarde prognozy rozwoju sytuacji międzynarodowej. To dorzucę do tego i Ci oddam już głos, czy może przypadkiem mimo wszystko będę siadł w trochę defetyzm, nie jest też ta pewna umowa współpracy pomiędzy, nie mówię o jakichś oficjalnych, wielkich umów współpracy, tylko na razie pewnych gestów, które są pomiędzy Indiami a Chinami, żeby nie traktować się jako śmiertelnych wrogów, które na przykład powodują, że Chiny mogą być trochę bardziej bezpieczni ze strony wschodu, ze strony północy od Rosji, więc mogą sobie spokojnie otworzyć te zachodni front ataku. To jest, otworzyłeś osobny temat, słuchaj, taki bardzo ciekawy, bo bardzo fajnie zniuansowany. Ja osobiście, ale tak maksymalnie krótko odpowiadając na to zagadnienie, uważam, że to jest porażka i błąd dyplomacji amerykańskiej, która doprowadziła do tego zbliżenia indyjsko-chińskiego w postaci takiego traktowania z góry narendrimowego przez Trumpa i jego administrację. Jednocześnie powrót ocieplenia tych relacji z przywództwem pakistańskim, który jest trochę dosyć dziwny, no bo Pakistan jest wspierany przez Chiny, ale w kontekście tej krótkiej wojny powietrznej, która miała miejsce niedawno, tutaj to ocieplenie tych relacji między Pakistanem a Stanami Zjednoczonymi po raz kolejny wystąpiło. I to taka moim zdaniem bardziej niezbyt mądra eskalacja ze strony amerykańskiej doprowadziła do tego rzeczywiście, że w ramach odwrócenia tego klimatu, tak to nazwijmy, dyplomatycznego, to zbliżenie z Chinami w zakresie klasycznej metody balansowania, czyli odwracania się z miejsca, gdzie mamy kłopoty, do miejsca, gdzie tych kłopotów być może nie mamy, tak? Więc to jest jak gdyby, ale to jest taki trochę osobny aspekt, bo uważam, że to jest jak gdybyś taki element krótkoterminowej gry dyplomatycznej bardziej, nie? Niż długoterminowych trendów geopolitycznych. Bo geopolitycznie to powiedziałem tak, po pierwsze, odpowiadając na twoje pytanie jeszcze poprzednie, to miałem twardą tezę, którą bronię już od kilku lat w zasadzie, tak? Że moim zdaniem militarny atak na Tajwan nie nastąpi ze strony Chin, czyli jest wykluczony do momentu, kiedy Chiny nie osiągną parity jądrowego ze Stanami Zjednoczonymi. Dlatego, że dzisiaj każdy element szczebla tej drabiny eskalacyjnej kończy się na potencjalnej konieczności, nawet w kontekście tej tradycyjnej myśli chińskiej, którą powołał tutaj Bartek, ona się kończy, ta drabina, że w pewnym momencie gdyby jest jasna, wyraźna przewaga amerykańska w postaci broni jądrowej. Dzisiaj Chińczycy, jedyny element, no może nie jedyny, bo w innych aspektach trudno powiedzieć, ale ten element, gdzie na pewno
Chińczycy nie mają przewagi strategicznej, jest drabina eskalacyjna w zakresie broni jądrowej i w zakresie doktryny mutual destruction, tak, która, przypomnę, jest uderzeniem defensywnym, tak, czyli musimy być zdolni do zniszczenia przeciwnika w sytuacji, kiedy on nas atakuje pierwszy. Na tym polega i fundament pokoju w Europie, to jest ta doktryna właśnie. Chińczycy dzisiaj tej przewagi nie mają, się intensywnie zbroją w zakresie broni jądrowej, rozbudowują w zakresie potencjał wytwarzania broni nuklearnej, potencjał przenoszenia i rozbudowują swoją triadę jądrową, gdzie celem jest, Amerykanie uważają, bo danych chińskich nie ma, przynajmniej nie są dostępne w świecie zachodu, ja się z takim nie spotkałem. Amerykanie uważają, że ich target polega na tym, że w 1935 roku, żeby mieć parity ze Stanami Zjednoczonymi w zakresie broni jądrowej, co moim zdaniem właśnie powoduje, że Trump, jeden z głównych elementów w myśleniu Trumpa, że chciał nawiązywać relacje z Rosją, żeby odwrócić sojusz w zakresie broni jądrowej z Chinami właśnie. To jest aspekt, ja dlatego uważam, idąc za Kissingerem, że jeżeli oceniamy najważniejsze zagadnienie polityki światowej, to musimy iść do końca zagadnień polityki bezpieczeństwa. Tym końcem jest broń jądrowa, jako ta broń, powiedziałbym, finalna, tak? Trochę się za bardzo rozgadałem w tym aspekcie, ale to jest kluczowy aspekt, który my w Polsce nie dostrzegamy, nie oceniamy, tak? Ale Chiny nie zaatakują, jeżeli na końcu tej drabiny eskalacyjnej nie będą bezpieczni. To jest jeden aspekt. Oczywiście z tylko zastrzeżeniem takim, że na przykład przywództwo amerykańskie całkiem nie upadnie i całkiem nie powie, że już w ogóle się wycofuje zewsząd i w ogóle ma w nosie, nie interesuje ich polityka globalna i tak dalej, i tak dalej. No, co raczej też można wykluczyć, tak? Ale no, w takiej sytuacji radykalnego osłabnięcia Stanów Zjednoczonych, to nawet bez tego parasola jądrowego Chiny mogą to zrobić. Ale w związku z tym nie zakładam, żeby to było realne w perspektywie dekady jeszcze. Jak 1935 rok to dekady, to w ramach potencjalnego ryzyka konfrontacji militarnej ze Stanami Zjednoczonymi Chiny nie zaatakują, moim zdaniem, w perspektywie dekady na pewno Tajwanu. Ale tutaj bym dorzucił jeszcze jedną rzecz, bo ciekawa rzecz jest taka, która też z naszych radarów znika. Coś się w Chinach dzieje. Dlatego, że 4 z 7 członków komisji wojskowej, które przy takim połączeniem wszystkiego i sztabu generalnego i dowództwa, oczywiście Xi Jinping jest też przewodniczącym komisji wojskowej, już zniknęło. Czyli nawet, że tak powiem, ci, którzy brali udział w ostatnim zjeździe partii, ci generałowie zniknęli, tak? Znaczy jak gdyby nagle, a to wiadomo, co to oznacza, tak? Zniknięcie z przestrzeni publicznej oznacza, że oni w ogóle za chwilę znikają, niekoniecznie śmiertelnie, ale są wyeliminowani z rozgrywki, tak? Więc odbywa się jakieś... Czystki? Jakieś czystki, tak? Pytanie, czy to jest jak gdyby element ciągłych czystek w kierownictwie chińskim, bo Xi Jinping taką metodę oczywiście nie całkiem krwawą, tak? Bo ci nie wszyscy ludzie giną, powiedzmy, tak jak to było za mocy Tunga czy tradycji komunistycznej wprost. No ale tam się odbywa nieustanny jednak, przepraszam za kolokwialne określenie, znowu kocioł, tak? Skład komisji wojskowej został na razie, znaczy w sensie nieformalnym, ale zmniejszony, więc pytanie, co się z tym wiąże, tak? Bo jednocześnie program aktywnego zbrojenia armii chińskiej jednak następuje, tak? Flota chińska chociażby, tak? W tej chwili się mówi o położeniu stępki pod kolejny, najbardziej nowoczesny lotniskowiec chiński, tak? Który dysponuje urządzeniami pewnymi, którymi Stany Zjednoczone nie dysponują, tak? Chociażby ta elektromagnetyczna katapulta, która wbrew pozorom ma ogromne znaczenie w zakresie efektywności takiej. Amerykanie tego dzisiaj nie mają, tak? Nie mają tej technologii w ogóle, tak? Więc ten wyścig zbrojeniowy trwa, Chiny się zbroją i moim zdaniem to nie zmienia, bo tutaj chciałem tylko ten jeden jeszcze aspekt tutaj dodać, tak, że nie zmienia to tego założenia, że jednak głównym kontrapunktem również w polityce militarnej, czyli kierunku aktywności armii amerykańskiej, zbrojeń, będzie Azja i Chiny. Tutaj się moim zdaniem to nie zmienia, tak? W tym sensie też nie wierzę w ten atak militarny, ale nie zmienia to tego, że punkty odniesienia polityki amerykańskiej w zakresie zbrojeń się zmieniają, tak? Priorytet jest i będzie na Azję. Co do tego nie mam wątpliwości. Trwa na pewno walka. Jeszcze Bartek, tak? To bardzo proszę. Jeden drobny niuans chciałem tylko dodać, bo rzeczywiście kwestia nierównowagi i równowagi potencjalnej nuklearnej jest fundamentalna. Natomiast niuans, który chciałbym dodać, polega na tym, że Chińczycy zakładają w swoich dzisiejszych planach, że około roku 2035 mieliby się znaleźć w jednej lidze z Amerykanami i Rosjanami, jeżeli chodzi o liczbę rozmieszczonych głowic nuklearnych, prawda? W związku z czym awansowaliby z obecnej, nazwijmy to, drugiej ligi, tak, do ekstraklasy światowej, gdzie obecnie są tylko 2 państwa, Rosja i Stany Zjednoczone. Natomiast zwracam uwagę na to, że Chińczycy
dość często realizują plany szybciej niż zakładają. Właśnie usłyszeliśmy o tym, że planują redukcję emisji dwutlenku węgla, rzecz myślę, że szczególnie ciekawa do powiedzenia w tym miejscu, które planowali zacząć dopiero w latach 30., że planują jeszcze w latach 20. I to dość często im się zdarza. W związku z czym myślę, że racjonalnym jest założyć, że również w dziedzinie dążenia do wyrównania nuklearnego mogą tego dokonać szybciej, a wtedy będziemy mieli nowy świat i nową erę nuklearną, o czym skądinąd i w mojej książce i w tekstach Roberta była mowa jakiś czas temu. No jeszcze do tego dochodzą pewnie wszelkiego rodzaju wojny na poziomie najnowszych technologii, tak jak komputery kwantowe, które mogą zmienić po raz kolejny układy sił na temat rozwoju AI, czy generowanie coraz to kolejnych wersji, bo właściwie Chiny już dzisiejszy ten DeepSeek w wielu kwestiach nie tylko dorównuje, ale w niektórych badaniach pokazuje, że nawet lepszy jest od OpenAI. No tutaj akurat Gemini Google'a to trochę jednak jeszcze mimo wszystko jest takim wzorem, który ostatnio czytałem badania, że podobno prześcignął OpenAI w liczbie klientów, co może pokazywać również pewną jakość. No, mamy też polskie, prawda, różnego rodzaju najnowsze technologie związane ze sztuczną inteligencją, ale o tym mam nadzieję, że porozmawiamy przy następnym naszym spotkaniu. Serdecznie panom dziękuję za dzisiejszy wieczór. Dziękuję bardzo Bartłomiejowi, który jest z Nowej Konfederacji, Robertowi. Drodzy Państwo, serdecznie również z Nowej Konfederacji, tak jest. Serdecznie zapraszam Państwa do zakupu książek na stronie Nowej Konfederacji. Tutaj przed nami leży książka, którą nie tak dawno miała premierę właśnie u nas, Polska i Trump, jak zostaliśmy ważnymi sojusznikami. Niżej jest izraelskie lobby, a polityka zagraniczna USA. A z tej strony nie zobacz. Astropolitik, klasyk Dolman. 20 parę lat temu pisał o tym, co się teraz dzieje w tej książce. No właśnie, bo tutaj jeszcze tego nie dotknęliśmy, a Niemcy też ogłaszają inwestycje 35 miliardów euro w obronę kosmiczną do 2030 roku wobec zagrożeń rosyjsko-chińskich. To też jest dosyć ciekawa informacja, więc może ta książka posłuży nam jako punkt wyjścia. Zobaczymy przy następnym spotkaniu. Serdecznie panom dziękuję. Dziękuję Państwu, którzy jesteście w Agere Contra. Dziękuję też Państwu, którzy byliście z nami i oglądaliście spotkanie za pośrednictwem kanału Nowej Konfederacji oraz Agere Contra. Ja, drodzy Państwo, zapraszam już za chwilę na kanale Agere Contra. Będzie Adam Wielomski. Będziemy rozmawiali na temat rewolucji francuskiej, nowego spojrzenia na to wydarzenie. A zapraszam też Państwa na to, byście byli na targach wydawców katolickich. Tam my również będziemy, gdzie będziemy mieli okazję z Państwem porozmawiać i przekazać najnowsze informacje, co u nas między innymi w związku z forum Kierunek Polska, gdzie już mamy kilkudziesięciu, w granicach 60 kilku prelegentów potwierdzonych, mnóstwo paneli, ciekawe wydarzenie. Możecie Państwo wejść na forum kierunkpolska.pl, tam można zobaczyć szczegóły. Dziękuję bardzo Państwu, nazywam się Tomasz Strecker i mam przyjemność być właścicielem Agere Contra.